A to główne wejście na Akropol, jak zawsze zatłoczone. Witajcie na naszym kanale. Przybyliśmy właśnie do Aten. Zatrzymaliśmy się na kampingu Atina, gdzie właściciele udzielili nam dobrej instrukcji, jak dojechać do centrum Aten i aby nie marnować popołudnia, wybraliśmy się zwiedzić Ateny, czyli dzielnicę Plakę i okolice Akropolu. Ponieważ jest już popołudnie i za późno jest, aby zwiedzać sam Akropol, zwiedzimy Plakę i obejdziemy w kółko wokół Akropolu. Zobaczymy, jak żyje wieczorna dzielnica, sklepy, restauracyjki. Jest tu bardzo dużo turystów, no ale nie ma co się dziwić. Ateny jest to serce starożytnej Grecji i jedno z najważniejszych miejsc historycznych na świecie. Także tu chyba cały sezon jest dużo turystów, także o tej porze roku, mimo że to już jest połowa września. Pogoda jest bardzo dobra. Spacerowy deptak. Spacerując wokół Akropolu możemy zobaczyć domy, jak ludzie żyją chyba w jednej z lepszych dzielnic Aten, a także podziwiać wspaniałe widoki na Akropol, który w wieczornym świetle bardzo ładnie wygląda. To jakiś punkt widokowy, zaraz tam będziemy i zobaczymy, co to jest. Na razie chodzimy wokół Akropolu. Jutro będziemy zwiedzać Akropol. Te wzgórze z pięknym widokiem na całe Ateny i Akropol to Areopag, czyli wzgórze Aresa, miejsce, gdzie w starożytności obradował parlament ateński, chociaż to też miejsce ewoluowało i różne były koleje demokracji ateńskiej. Z tego wzgórza, podobnie jak i z samego Akropolu, roztacza się niesamowity widok na Ateny oraz też na Akropol. To miejsce, gdzie historia spotyka się z pięknem natury i urbanistyką współczesnego miasta. Z wzgórza Areopagu mamy wspaniały widok na Ateny i akurat mamy zachodzące słońce, które świetnie wygląda. A tam w dole na górze widać Hefajstion. A tutaj Akropol. Wzgórze Likabet, Ateny, całe miasto panorama. Aż po morze. Zabytki Aten to nie tylko Akropol, ale też różne inne miejsca. To na przykład widać Olimpiejon, czyli dawne miejsce chyba olimpiad i świątyni, ale praktycznie jest pusty plac. Zostało kilka kolumn i nic więcej, także nie wszystko jest koniecznie warte zwiedzenia i zapłaty za bilet. Natomiast miło się powłóczyć i pooglądać. Trafiamy na jakąś uroczystość, nie wiemy jaką, ale możemy zobaczyć żołnierzy greckich w tradycyjnych strojach, natomiast niestety nie wiemy, gdzie poszli, co tam dalej było. Wieczorem cały Akropol jest pięknie podświetlony, a również kwitnie tutaj życie kulturalne. Są jakieś organizowane koncerty, występy, do których wykorzystuje się starożytną scenografię, ewentualnie część starych teatrów, które są odrestaurowane i ponownie wykorzystywane.
Pozostałości rzymskiej agory są pięknie podświetlone nocą i bardzo miło się je ogląda, aczkolwiek nie wchodziliśmy do środka i nie oglądaliśmy tam już więcej szczegółów. Zadowoliliśmy się widokiem z zewnątrz. Zrenomowany ze wszystkich możliwych stron. Jutro pójdziemy go zwiedzać, już tylko żemy. Tak żyją Ateny nocy. To znaczy jedzą, piją i chodzą. No co mają robić innego? Tu jak ta uliczka, zobacz też. Witajcie w kolejnym dniu. W dniu dzisiejszym idziemy zwiedzać Akropol. Idziemy właśnie z kempingu na autobus, którym dojedziemy do centrum. Autobus numer 15A lub 15B. Jedziemy nimi na stację metra Metaxka, gdzie wsiadamy do metra i później pojedziemy aż metrem aż pod sam Akropol. Bilety można kupić na dworcu i jest możliwość płatności kartą. Stoimy w kolejce do wejścia na Akropol. Bilety kupiliśmy w kasie, nie online. Trzeba było postać następne pół godziny. No i teraz czekamy na naszą kolejkę do wejścia. Wcześniej będziecie, to szybciej kupicie bilety na wcześniejszą godzinę. A tu żółw idzie, ciekawy dokąd. No i weszliśmy na Akropol. Idziemy, zobaczymy rzeźby, wejdziemy na samą górę, obejdziemy wokoło. Na pewno wszystkiego nie będziemy nagrywać, ale to każdy musi sam przyjechać i zobaczyć. Jeszcze takich kilka uwag praktycznych, jeżeli wybieracie się na Akropol, to dobrze mieć z sobą wygodne buty i koniecznie zabrać jakąś wodę do picia, chociaż pamiętajcie, że tam na górze jest łazienka i również możliwość zakupu wody. Demokracja demokracją, ale byli równi i równiejsi, nawet w teatrze. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, część antycznych teatrów jest odnowiona i jest ponownie używana z wykorzystaniem tej fantastycznej scenerii i fantastycznych widoków. Także coś bardzo starego przez tyle tysięcy lat jest cały czas użytkowane. A to główne wejście na Akropol nazywa się Propyleje. Jest to monumentalna brama wejściowa. No niestety zawsze tu jest tłok. Jak byłem tutaj 40 lat temu, był tłok. Jestem ponownie i w dalszym ciągu jest bardzo dużo ludzi. Marmurowe schody na samą górę. Wchodzimy. Jesteśmy na wzgórzu. Widok na Partenon i inne świątynie. Zaraz się rozejrzymy dokładniej. Tutaj widok na Erechteion, bardzo charakterystyczny dzięki kariatydom, czyli kolumnom w kształcie kobiet, chociaż tutaj są kopie, a nie oryginały. I tu mamy Partenon, czyli świątynię poświęconą Atenie, bogini mądrości. Chyba najwspanialszy zabytek na Akropolu. W czasach osmańskich Partenon służył jako meczet, a nawet jako magazyn amunicji i tu normalnie były domy, gdzie mieszkali ludzie. Wspaniałe rzeźby, które wieńczyły Attykę Akropolu, zostały skute i zostały wywiezione do British Museum. No i niestety do tej pory nie chcą zwrócić tego Grekom, co budzi kontrowersje.
A tu zbierane różne znaleziska z gruzowiska. Wszystko z marmuru i wszystko piękne. Popatrzcie na te wspaniałe widoki z Akropolu. Jaki jest świetny widok na Ateny i miejsce, gdzie historia spotyka się z pięknem natury i współczesnym miastem. Można poczuć troszeczkę klimat tej starożytności, chociaż to minęło już tyle lat. Z Akropolu roztacza się i zawsze się roztaczał wspaniały widok na morze. Ateny, tam Pirues. Piękny widok. A tu magazynek wykopalisk. Kapitele głowic, pozbierane różne inne elementy z tego gruzowiska. A tutaj właśnie widzimy Erechteion z bliska. Dobrze, że chociaż tyle przetrwało przez tyle tysięcy lat. A to kariatydy na świątyni, ale to są kopie, oryginały są w muzeum. I gruzowisko, które pozostało tylko. Szkoda. A to wyjście. Widok na Agorę. Zobacz, tę skałkę widać. Tam skałka widokowa, z której wczoraj filmowaliśmy miasto wieczorem. I Ateny. Idziemy zwiedzić teraz wzgórze Agory, czyli dawnego centrum Aten. Bilet kolejne 10 euro za osobę. No ale trzeba zobaczyć takie miejsce. Mamy tu różne rzeźby i resztki. Będziemy zobaczyć Hefajsteion, czyli zachowaną świątynię Hefajstosa. Tu jest na nią bardzo dobry widok. Zaraz drapiemy się na górę. No, świątynia całkiem dobrze się trzyma. Wejdziemy ją w kółko. Szkoda, że nie można wejść do środka. Więc co tam jest w środku? Jaki strop był? Część frontonu z płaskorzeźbami. Strop, spróbujemy to przybliżyć. O, i tam zobaczycie. Widzimy te fajne rzeźby. No, świątynia Hefajstosa jest naprawdę świetnie zachowana i robi wspaniałe wrażenie. Moglibyśmy się poczuć, a właściwie możemy poczuć, co widzieli ludzie i co czuli w starożytności, jak tutaj byli. Na górze jest muzeum, gdzie prezentują ocalałe resztki rzeźb. Potrzaskane kawałki kolumn, rzeźby, co się ocalało przez tyle lat. Niektóre naprawdę pokazują, jaka to była piękna sztuka w tamtych czasach. Zbiory ceramiki. Przekrój przez czas, jak się zmieniało i rozwijało. Jakie niektóre były misternie robione. No, trzeba tu przyjechać samemu to zobaczyć. Walka z brązu.
Tu ruiny świątyni Hadriana, tam resztki mu z meczetu. No, wejście tutaj kosztuje 6 euro, ale już nie będziemy wchodzić. Idziemy do Muzeum Archeologicznego w Atenach, Narodowego. Mamy nadzieję, że jeszcze jest otwarte. Zobaczymy, biletów też nie mamy. Ale ponoć warto zwiedzić, bo to są wszystkie najciekawsze eksponaty, które wybrali z ziemi. No, w Muzeum Archeologicznym są bardzo, bardzo znane skarby. Między innymi maska. Ze złota, z brązu. Można zobaczyć kolekcję mieczy z brązu ze złotymi okuciami, całą masę złotych naczyń i innych artefaktów. Wszystkiego nie będziemy filmować, ale jeżeli będziecie kiedykolwiek w Atenach, to jest obowiązkowe miejsce do wizyty. To jest wystawa rzeźb. No i tu są z marmuru i z brązu. A to jest wydobyte z wraku statku. Figura z brązu. Piękna. I to tyle z Aten. Rozpoczynamy teraz podróż powrotną. W następnym odcinku pokażemy Wam tą drogę, a między innymi termalną rzekę w Termopilach. Na koniec filmu zapraszamy Was na krótki pokaz zdjęć co ciekawszych rzeczy, które zrobiliśmy w Atenach. Dziękujemy Wam wszystkim za obejrzenie naszego filmu do końca. Prosimy też o subskrypcję i pozostawienie komentarzy pod filmem, co pomaga algorytmowi promować nasz film. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!